Jeżeli jesteś wielkim fanką Batmana, to na taki serial na pewno czekałaś bardzo długo, ponieważ według twórców serialu jest to duchowy spadkobierca Batman The Animated Series, tego z lat 90., gdzie tam oczywiście Kevin Conroy sprawił, że wszyscy rozkochali się w postaci Bruce'a Wayne'a. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo jest to, no, tak, to jest Warner Brothers, ale dostaliśmy ten serial od Amazona. O tym troszeczkę będzie za chwilę, no jak się tak rzeczywiście złożyło, ale może zacznę od początku. 10 odcinków, jest to 10 odcinków, wszystkie od razu można obejrzeć na Amazonie, nie ma z tym najmniejszego problemu i pojawiają się, oczywiście, że tak, postacie, które znamy i kochamy w nowym świetle, bo tak naprawdę wiele lat temu powstał film animowany, który tak można powiedzieć był pilotem, no ale to trwało długo i tak dalej i rzeczywiście w końcu doczekaliśmy się tego, co tutaj jest. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo mi się podoba sposób prowadzenia postaci, ponieważ nasz Batman, on dopiero zaczyna w Gotham, no ktoś tam, policja jeszcze, czy to był Batman, czy ty to widziałeś? I tak dalej, rzeczywiście on dopiero rozpoczyna, pojawia się mnóstwo bohaterów, których już znamy. Między innymi oczywiście pojawia się Pingwin, tym razem jako nie Oswald, a Oswalda Cobblepot. To Pingwin też jest kobietą? Tak, Pingwin też jest kobietą. Pojawia się Clayface. Jak dla mnie postać bardzo niewykorzystana, a rzeczywiście ma potencjał ogromny. W ogóle nazywa się Basil Karlo, więc jeżeli masz jakieś skojarzenia z Borysem Karloffem, no to jak najbardziej są słuszne. Jest kobieta kot, oczywiście doktor Quinzel, czyli Harley Quinn, jest Firebug, zmieniono z Firefly na Firebug, ale może rzeczywiście być. Tutaj wiele takich zmian jest, no, użyto tak naprawdę wielu postaci i stylizowano na czasy, kiedy to były rzeczywiście złote lata komiksu, złota era, no, akurat tak to wymyślono. Oczywiście pojawi się Harvey Dent, bo nie ma innej możliwości. Oczywiście nie ma tutaj Jokera i dla mnie to jest wielki plus, oczywiście, gdyż on jak dla mnie był zbyt eksploatowany, a Batman ma mnóstwo świetnych antagonistów, ma mnóstwo świetnych przeciwników i to trzeba rzeczywiście wykorzystać. Co jest ważne, ten serial możesz spokojnie oglądać, jeżeli w ogóle nie znasz Batmana. Jeżeli nie znasz tego serialu z lat 90., jeżeli nie znasz filmów, nie ma z tym problemu. Tutaj wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest pokazane. Są oczywiście wyjaśnione w pewien sposób początki, no nie wszystkich, nie czarujmy się, kilka rzeczy zostało zamienionych, bo na przykład historia Seliny Kyle jak najbardziej w tym serialu ukazana jest. No, musi oczywiście być, ale co jest ważne, mam tutaj ściągawkę oczywiście IMDb. Historia Seliny Kyle, Catwoman, w tej serii odzwierciedla historię Thomasa Blake'a, czyli Catmana z komiksów, a nie jej własną. Blake był bogatym myśliwym i traperem, który został oszustem po prostu dlatego, że się nudził i był chciwy. Trzymał też dużo kotów i zwrócił się ku przestępczości z powodu takiego, że nie miał stałego przepływu gotówki i potrzebował przygód. Więc rzeczywiście kilka rzeczy jest pozmienianych, nie tak jak my to znamy. No i muszę powiedzieć, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Naprawdę, bo to tutaj się dzieje, ktoś mógłby płakać rzeczywiście, nie no, jak pingwin kobietą i tak dalej. Jeżeli to się wpisuje w fabułę i jest zrobione to w miarę sensownie, elokwentnie, ciekawie, intrygująco, to ja z tym nie mam żadnego problemu. A tak to właśnie tutaj jest zrobione. Tym bardziej, że pingwin nie jest aż tak bardzo ważny dla przebiegu tej fabuły, bo co jest ważne, to odcinki nie są antologią, wiesz, że nagle to ci wydarzyło w pierwszym odcinku, w drugim już nie ma znaczenia i tak dalej. Nie, jeżeli, no na przykład, powiedzmy, w pierwszym odcinku Batman bije się z pingwinem i tenże pingwin na przykład złamie mu nogę i spotkają się ponownie w odcinku 8, no to pingwin to może wypomnieć, wiesz, jeżeli są pewne wydarzenia, one są kontynuowane, to nie jest tak, że dokładnie każdy, więc jak będziesz oglądać, no to musisz po kolei oglądać, bo w tym momencie pewne rzeczy mają zasadność, pewne rzeczy oczywiście się na siebie nakładają i to mi się akurat bardzo podoba.
To mi się rzeczywiście bardzo podoba. Troszeczkę inaczej jest, jeżeli chodzi w stosunku do Batman The Animated Series, aczkolwiek jest takie jedno genialne ujęcie. Mam tutaj oczywiście napisane, to jest w odcinku 10, kiedy to Batman jest właśnie na budynku, ta peleryna mu powiewa i to jest idealnie, po prostu to jest niemalże 1 do 1 wzięte ujęcie z Batman The Animated Series, czy Batman serial animowany z lat 90. Nie pamiętam tak naprawdę, czy polski tytuł był, czy po prostu było to Batman serial animowany. Rzeczywiście tutaj jest Batman Caped Crusader, ale polski tytuł to Batman Mroczny Rycerz i rzeczywiście też to jakoś fajnie w miarę jest zrobione. Sama postać Człowieka Nietoperza jest dosyć intrygująco zrobiona, bo oczywiście jest Alfred, ale panowie mają zgoła inną relację. Jest stricte lokaj Bruce Wayne, Pennyworth to, Pennyworth tamto i rzeczywiście widać, że tutaj wraz z wydarzeniami, z tym co się dzieje, no później ta relacja się zmienia. Już nie jest taka na zasadzie typu pracodawca-pracownik, ty masz zrobić to i w ogóle cicho bądź, nie dyskutuj, tylko rzeczywiście widać i słychać, że Batman, no może, że darzy uczuciem, to zbyt duże słowo, ale na pewno można powiedzieć spokojnie, że w pewien sposób rozumie i docenia pracę, jaką wykonuje Alfred i rzeczywiście mi się to bardzo podoba. Kreska tak, jak najbardziej. No DC przyzwyczaiło mnie od wielu lat, nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o solowych projektach Batmana, czy o Supermanie, Lidze Sprawiedliwości i tak dalej. Ta kreska jest podobna i oni, krótko mówiąc, Marvel w ogóle, jeżeli chodzi o animację, nie ma w większości przypadków podejścia, a jeżeli chodzi o Batmana, to w ogóle nie istnieje. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon, no bo z tego co podaje Amazon, mimo że to jest produkcja Warner Brothers, o tym zaraz będzie, podaje, że dosyć ładnie się ten serial ogląda. A czemu to jest produkcja Warner Brothers? Tutaj też będę się zaraz posiłkował informacjami, raportami różnego rodzaju. Jakiś czas temu Warner Brothers przyjęli nową taktykę co do produkcji właśnie dla dzieci, co do produkcji rodzinnych. Po anulowaniu całkowicie ukończonego filmu Batgirl z 2022 roku, w którym Michael Keaton miał powrócić jako Batman, Warner Brothers Discovery kontynuował anulowanie własności intelektualnej DC. Decyzja o niewydawaniu Batman Caped Crusader na Maxie, dawniej HBO Max, jest częścią szerszego trendu, ponieważ spółka macierzysta Warner Brothers Discovery w dużej mierze wycofuje się właśnie z treści dla dzieci i rodzin. Oczywiście to było oświadczenie. Programy dla dzieci i rodzin z aktorami nie będą częścią naszego programu w najbliższej przyszłości. Inne własności intelektualne DC Comics, takie jak Merry Little Batman czy Young Justice sezon 5, również zmieniły dystrybutorów, a w sierpniu 2022 roku zostały one wysłane do innych tak zwanych punktów sprzedaży, czyli do Netflixa, Apple TV, Hulu i tak dalej, a według Variety w sierpień 22 i w marzec 23 został on wraz z Merry Little Batman wybrany przez Amazon do serwisu streamingowego Prime Video. Więc stąd jest ta sytuacja, więc jeżeli za czas jakiś będziesz oglądać kolejny film, serial o przygodach Batmana, Supermana czy Zielonej Latarni i on nie wskoczy na Maxa, tylko na przykład pojawi się na obojętnie na Netflixie, tak, na Hulu, tutaj jest wspomniane, co tam mamy jeszcze na CDA, nie, to akurat nie ta platforma Player, to wiadomo, że jest cały czas Warner Bros., ale jeżeli to wskoczy, to tylko i wyłącznie dlatego, że oni chcą, ażeby te produkcje powstawały, ale nie chce im się po prostu ich w pewien sposób robić. Lepiej wynająć komuś, niech się inni tym zajmą i to rzeczywiście jest bardzo słabe według mnie, bo no, w tym momencie mieliby pieczę, mogliby spokojnie robić tak jak chcą, a tutaj rzeczywiście jest inaczej. No i co tu dużo mówić, nie będzie tak jak jest. Zastanawiałem się, ponieważ głosowo tutaj jest bardzo intrygująco. No ja mieszkam w Irlandii, więc oglądałem, właściwie słuchałem wersję anglojęzyczną, więc napisz mi może, czy na Amazonie polskim jest wersja polskojęzyczna, czy tam po prostu stwierdzono nie, damy po angielsku i tylko i wyłącznie napisy będą polskie. W ogóle link do tego filmu będzie w opisie i w komentarzu, możesz sobie kliknąć, zobaczyć, obejrzeć. Hamish Linklater podkłada głos pod Batmana i sam przyznał, że zastanawiał się, ponieważ on wychował się na Batmanie Kevina Conroya, zresztą Kevin Conroy niesamowity Batman, oczywiście głosowy, chociaż tak naprawdę też aktorsko pojawił się w jednym filmie, serialu, tak zwanym crossoverze.
I mówił, że wzorował się na Batmanie tym i nawet na początku taki głos miał, ale potem twórcy powiedzieli, nie stary, ty stwórz swoją własną wersję i nie ma rzeczywiście potrzeby. Diddyś Bader, znany skądinąd aktor komediowy, podkłada głos pod Harvey'a Denta i to nie po raz pierwszy pojawia się w DC, bo i wcześniej był również Batmanem i kilkoma innymi postaciami. No wiadomo, że powraca Bullock, jest oczywiście komisarz Gordon, jest Barbara Gordon, która tutaj jest też dosyć ważną istotą i akurat tutaj pociągnięto, że tak powiem, może nie tyle wątki, co sposób realizacji z ostatniego Batmana z Robertem Pattisonem, więc rzeczywiście tych postaci jest mnóstwo, co mnie akurat bardzo cieszy, to dużo mówić. Jamie Chung jako oczywiście dr Harleen Quinzel w 3 odcinkach również naśladowała pierwowzór, ale producenci powiedzieli nie, wymyśl Harley Quinn na nowo, wymyśl Harley Quinn od początku i spraw, żeby ludzie się zakochali w tobie, w twoim głosie, a nie żeby było odtworzenie, bo nie tędy droga. My się tylko w pewien sposób klimatycznie, wizualnie wzorujemy, ale tworzymy całkiem nowy serial, nową może nie postać, ale nową rzeczywistość, tak? Więc ten Batman jest tutaj, no nie jest umiejscowiony współcześnie, to są lata 30, powiedzmy 40, rzeczywiście tak to wszystko jakoś ładnie wygląda, więc jeżeli jesteś gotowa na podróż sentymentalną w tamte czasy, no to rzeczywiście skorzystaj, bo wizualnie ten serial jest świetny. Naprawdę, bardzo mi się podoba, jak to wszystko jest wykorzystane, zresztą jak kocham tę kreskę, to nie musi być 3D, nie musi być nie wiadomo jak cyzelowane, po prostu byle było to dobrze zrobione, sensownie i smacznie. Jeżeli chodzi o fabułę, tak, no Batman jest ukazany, wiesz, jako człowiek. Tutaj są odcinki, kiedy ten Batman rzeczywiście dostaje po łbie, no i potem jest nieźle pokiereszowany, ale to wychodzi z tego, powiedzmy cało, no musi w końcu, to jest Batman. Więc nie ma oczywiście innej możliwości i to mi się też podoba. Cały ten rozwój serialu postaci jest rzeczywiście intrygujący. I tutaj teraz zdradzę zakończenie 10 odcinka, więc jeżeli nie chcesz wiedzieć, co się wydarzy, no to w tym momencie odpójrz sobie na chwilę. Mówiłem wcześniej, że nie ma Jokera. No właśnie, na zakończenie 10 odcinka się on pojawia, czyli jest zapowiedź, że to on będzie antagonistą w sezonie 2. Jak już mówiłem wcześniej, Amazon zapowiedział, że będzie sezon 2, gdyż mnóstwo jest tych łapek w górę, subskrypcji i tak dalej, wiadomo, godzin wyświetleń, kont otwartych tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć Batmana. Więc rzeczywiście wygląda to intrygująco, jestem bardzo... Słyszysz, jest banan, także powiedzmy będzie bardzo ciekawie. Dodatkowo to jeszcze, no co tu dużo mówić, mają zielone światło od Prima. Warner Brothers się nie będzie mieszało, bo nie może, bo skoro oddało swoją własność intelektualną, wynajęło albo odprzedało prawa do tego konkretnego komiksu, tej konkretnej powiedzmy postacią, jeszcze wiesz dokładnie o co mi chodzi, więc nawet nie mają takiej możliwości. I więc czy mogę polecić? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Nie jest on, bo też Batman animowany serial z lat 90. oprócz tego, że on był dobrym, on był rzeczywiście ciekawym i wyznaczył trendy na wiele lat, no to jest podróż sentymentalna, tak? Ja wtedy miałem 11 lat, teraz 10 więcej, więc rzeczywiście wtedy mi się ten serial bardzo podobał. Jest to, muszę powiedzieć chyba, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych seriali animowanych superbohaterskich ostatniej dekady. Naprawdę bardzo mi się ten serial podobał. Warto obejrzeć i co jest istotne, jak mówiłem wcześniej, nie trzeba znać pozostałych projektów. No oczywiście, jeżeli kojarzysz, no to tak samo jak między innymi ja możesz wychwycić, że to ujęcie jest powiedzmy pewnym ukłonem w stronę oryginalnego serialu i tak dalej, ale to nie jest żaden imperatyw, że tak, ja muszę znać, bo inaczej nie. Jeżeli chcesz, spokojnie obejrzyj sobie. Domyślam się, że na Maxie jest akurat oryginalny serial dostępny, pewnie też na Netflixie może gdzieś tam jest, możesz sobie kliknąć, a jeżeli nie, jeżeli chcesz tylko te 10 odcinków poświęcić czas i obejrzeć, to rzeczywiście skorzystaj, bo warto, naprawdę jest to dobry, ciekawy serial. A więcej komiksów? Pewnie, że tak, na moim kanale jest całe mnóstwo. Tutaj znajdziesz mnóstwo recenzji komiksowych, seriali oraz filmów.